W pierwszych latach, szczególnie w tych takiego twardego stalinizmu, czyli gdzieś mniej więcej od roku 1949 do 1956, ale i później, bo później ten okres Gomułkowski wrócił też do takiego twardego komunizmu, że u łbę hulało. To ja, to przede wszystkim jak tworzono Urząd Bezpieczeństwa, to oni poszukiwali współpracowników, czyli tych donosicieli, prawda? Bo oni penetrowali wszystkich obywateli, kogo się tylko dało. Budowali aparat penetrowania społeczeństwa. W każdym przedsiębiorstwie, w każdym biurze, w każdym pokoju biurowym powinien być donosiciel. I oni takiego donosiciela szukali. Szukali w różny sposób. Jedni się zapisywali do partii. Kto się zapisał do partii, to niemalże automatycznie był wciągany do UB na listę donosicieli. On nie stawał się ubowcem przez to, ale stawał się donosicielem. Oczywiście nie każdy, bo byli tacy nawet partyjni, którzy starali się nie być donosicielami. Ja miałem nawet kolegę, jednego czy drugiego, który się zapisał do partii. Ale ja co do niego to byłem pewien, że on absolutnie nigdy donosicielem nie będzie. Zapisał się dla kariery, jak to ludzie. Właściwie nawet nie dla kariery politycznej, nie, bo on nigdy nie miał takich ambicji. Ale to był bardzo inteligentny chłopak. Uczył się w szkole francuskiego, a doskonale znał angielski. To już sam się nauczył. I on był takim przedstawicielem zagranicznych firm. To było... Nie można było być z zagranicznej firmy przedstawicielem z pominięciem władz polskich. Nie, to by było od razu szpiegostwo i tak dalej. Nie. Tu były w Polsce takie firmy komunistyczne, które się trudniły nawiązywaniem handlowych kontaktów z zagranicą. A pan w którymś momencie nie chciał w ten sposób polepszyć sobie stopy życiowej? Ja z tego nic nie miałem. Absolutnie. Nie, chodzi mi, że tak jak ten kolega, który wpisał się do partii. A nie, ja się absolutnie nigdy do partii nie zapisałem, broń Boże. Dla mnie to było płachta na byka. Nie przemknęło panu przez myśl, żeby... A w najmniejszym stopniu. Wprost przeciwnie, ja mogłem się zapisać do jakiejś podziemnej organizacji antykomunistycznej. To prędzej, ale nie do... I jak oni werbowali tych donosicieli? Oni donosicieli werbowali spośród partyjnych, to im było łatwiej, no bo zapisałeś się, no to pokaż teraz, że jesteś lojalnym tutaj komunistą. No i musisz donosić na swojego kolegę, na swoich, czy to na wyższej uczelni na kolegów, czy to w pracy na swoich kolegów i tak dalej. Partyjny członek partii mógł się wykazać swoją lojalnością, jak właśnie doniósł na kolegę. On się tym wykazywał, że on jest lojalnym, prawda, tym. Ale to im nie wystarczało. Donosiciele partyjni to im nie wystarczało. W okresie, kiedy partia miała najwięcej członków, to w Polsce było ponad 2 miliony członków partii. Ponad 2 miliony mieli członków. Bo ludzie się zapisywali, słabsi duchem ludzie się zapisywali po prostu dlatego, żeby łatwiej karierę robić, żeby sobie łatwiejsze życie mieć, żeby łatwiej dostać mieszkanie albo w czasy. W każdym społeczeństwie są ludzie silni duchem i ludzie słabsi duchem, którzy każdemu
okupantowi będą służyć. Nie ma takich społeczeństw, gdzie nikt nie będzie służył okupantowi. W każdym społeczeństwie są tacy, którzy chętnie będą służyć okupantowi, żeby polepszyć sobie życie. Od razu powiem, przez cały okres komunizmu nigdy nikt w żadnym przedsiębiorstwie, gdzie pracowałem, nigdy mi nikt nie zaproponował, żeby się zapisać do partii. Dlaczego? No bo wiedzieli, że trafią na kosa na kamień, że tutaj nie znajdą członka partii. I mnie nikt nie zaproponował, nawet mi nie zapytał się, czy pan by nie chciał się zapisać do partii. Nigdy mi tego nikt nie zaproponował. Dlaczego tak było? No bo wiedzieli, bo ja tego nie ukrywałem, że ja mam inne poglądy. Przede wszystkim najpierw się dowiedziałem od kolegów, że w ich biurze są donosiciele, bo już wzywano od czasu do czasu, wzywano kogoś do UB. Agentami UB byli także policjanci, milicjanci. Każdy komendant komisariatu to był ubowiec jednocześnie. I przeważnie wzywano nie do UB, bo UB to było tajne właściwie, ale to oni się nie chwalili sobą. Więc jak wzywali, UB wzywało kogoś, to przeważnie nie do siebie, tylko do komisariatu milicji. I już miałem informacje od kolegów. Ten był wzywany i mówiono mu, że jak coś nieostrożnie powiedział w biurze do kolegów, ujawnił właśnie jakieś trochę nielojalne takie myśli, to po miesiącu wzywano go do policji, do milicji i mówiono mu, co on powiedział w pokoju miesiąc temu. O. Przerażające. Czyli skąd oni wiedzieli? No, ktoś w tym pokoju jest, kto donosi, prawda? O. I mnie koledzy przychodzili i mówili, słuchaj, jak w pokoju jest więcej jak 2 osoby, bo jak są tylko 2 osoby, to nikt nie donosi, bo wiadomo byłoby kto doniósł, prawda? Ale mówiono mi tak, słuchaj, jeżeli w pokoju są 3 osoby, to już ktoś będzie donosił, a nigdy nie będzie wiedział, który donosi. Nikt się do tego nie przyzna. A jak w pokoju jest 5-6 osób, prawda? Nieraz większe pokoje, po 8 osób, no to nigdy nie wiadomo, kto donosi. I dlatego w pokoju biurowym nie wolno było nic nielojalnego powiedzieć. I to był... Ludzie byli steroryzowani. Moi 2 najbliżsi kuzyni, stryjeczni bracia, synowie Ludwika. I jak się zmuszało? Zawsze starali się mieć haka jakiegoś na tego człowieka. Więc na tych 2 nie mieli haka, to haka zrobili z tego, że ich matka była z pochodzenia Czeszką. Mój stryj ożenił się z Czeszką. Tu w Polsce były 2 Czeszki, które tutaj się uczyły, coś takiego i obie wyszły za Polaków. Pomagała mi, jak w obozie byłem, przysyłała paczki. Cudowna kobieta, doskonała żona i matka i tak dalej, i członek naszej rodziny. A ci ubowcy zrobili z tego, to były te pierwsze lata komunistyczne, to Czeszka, to znaczy to jakiś szpieg, pewno też coś tu było nie w porządku i oni starali się wmówić im, że oni zaszkodzą matce i w ogóle rodzinie właśnie, że to jest Czeszka, ich matka. To oni powinni tutaj przystać do partii w ogóle, a w ogóle donosić tu na kolegów, współpracować, znaczy z UB i tak dalej. To stryj przyszedł do mnie, taki właśnie zmartwiony, to opowiadał i później wiem od niego,
jakie on starania robił olbrzymie, żeby ich z tego wyciągnąć. Oni się oczywiście nie zgodzili. To była obawa, że będą prześladowani i tak dalej. Mogli z uczelni wyrzucić to, no różne rzeczy się zdarzały. A jak stryj potrafił sobie z tym poradzić? Ano w ten sposób, że stryj był przed wojną urzędnikiem cywilnym w dowództwie okręgu korpusu. I po wojnie DOK powojenne zatrzymało pewną część tych przedwojennych cywilnych pracowników i stryj dalej pracował w tym DOK po wojnie. I tymi drogami przez wojsko jakoś jemu się udało wybronić synów swoich właśnie od tego donoszenia. To był pierwszy taki występ. Później mnie się zdarzyło znów.